Siemaneczko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcineczek, oczywiście seria Etruria. Bardzo piękne klimaty tutaj, na tej mapce, włoskie, luty, a my tutaj śniegu nie uświadczyliśmy, chociaż na tej mapie teoretycznie śnieg może padać. I widziałem nawet takie screeny, gdzie tutaj na tej mapie śnieg jest. Tak więc jest luty i zobaczcie jaka tutaj jest sytuacja. Mam taki przenośny warsztat, który nie do końca jest taki przenośny dlatego, przed chwilą się o tym zorientowałem i musiałem jeszcze raz po niego jechać, autentycznie. Ponieważ zaczniemy od naprawiania sprzętów niektórych i tutaj wrzuciłem sobie taką modyfikację, która no powoduje, że mogę sobie przenieść tą paletę. Niedużo kosztuje. I jeszcze teraz jadąc zauważyłem, że tutaj trzeba będzie rębakiem przyjechać. Zdecydowanie, to jeszcze trzeba będzie ogarnąć. Tak więc zaczynamy ten odcinek od nie tyle, że chciałbym naprawiać sprzęty, tylko raczej przegląd zrobić. A tą modyfikację, którą ten warsztat taki ruchomy, to jest chyba najtańsza opcja, jaką znalazłem na ModHubie. Czyli stawiamy sobie taką paletę, jak każdy budynek, ona kosztuje 75 euro i po prostu można też to traktować jako przenośny budynek. Tyle tylko, że w momencie, kiedy, tak jak ja sobie wrzuciłem tutaj to na wozidełko, ale w momencie, kiedy zasejwujecie grę i wchodzicie z powrotem, to okazuje się, że ten warsztat jest w tym miejscu, gdzie wystawialiście, nie na tym, na tym pojeździe. Dlatego też przed chwilą musiałem pojechać i z powrotem załadować. Tak więc zaczniemy ten odcinek od przeglądów. Teoretycznie nie spodziewam się, żeby ten Fiat był jednak uszkodzony, bo gdyby był on bardzo uszkodzony, to już byłaby jakaś informacja, mianowicie byłyby zaświecone... Dobra, wyłączymy ciebie. Byłyby zaświecone kontrolki, tak? Jeżeli jest już coś takiego w miarę istotnego. W tym momencie, dobra, odpalimy ciągnik. Nie ma tutaj nic ciekawego, oprócz tego, że jest zimny, no bo zima jest, stoi i tak dalej. Tak więc pod tym względem. No więc teoretycznie nie ma tutaj nic dziwnych rzeczy, ale zaczyna się wiosna, już niedługo będzie wiosna, w związku z tym ten sprzęt będzie musiał ciężko pracować na polach, w związku z tym muszę być pewien, że on po prostu jest sprawny. Tak więc przyjechaliśmy tutaj, bo chcemy właśnie sprawdzić. Tylko jest kwestia tego typu, jak widzicie teraz, niby tutaj pasy odpinać muszę, ale nie, to trzeba odejść tak, o właśnie. I teraz sobie tak, po pierwsze, napraw, a nie, to się po prostu naprawia, ok, czyli naprawimy, ok, świetnie, naprawiliśmy. I teraz tak, jeżeli chodzi o tą naprawę, to tutaj niewymagany jest niby serwis. Ok, chociaż tych godzin już jest dosyć dużo, stan jest doskonały i tak dalej, ale tak naprawdę zrobimy sobie przegląd godzinny, bo tak, niech sobie tutaj postoi, chociaż tak podejrzewam, że nie będzie tu jakichś dużych uszkodzeń. Takich uszkodzeń powiedzmy drugiego poziomu, bo takowe już powinny być sygnalizowane na kontrolkach. Tak więc tutaj godzinę mamy ten sprzęt unieruchomiony, a dzisiaj chciałbym zacząć sadzić drzewa. Ten ciągnik powinien być ciepły, bo ja tutaj przed chwilą przyjechałem, bo musiałem tą paletę zarzucić. A, już się ochłodzi, dosyć szybko. Jednak jest temperatura teraz... Ja mówiłem, że tutaj śniegu nie było, ale jest chyba teraz 1 stopień, tak więc jednak jest zimno. Dzisiaj chciałbym zrobić kilka rzeczy. Jest luty, tak więc no cały czas będziemy walczyli tutaj w lesie, bo to jednak daje efekty. Jak widzicie, w tym momencie jest tego typu sytuacja, że las został już wycięty, no powiedzmy w 85%. Natomiast te drewno zostało przerobione, podejrzewam, w jakichś 70%. Czyli w 2 miesiące przerobiliśmy 70% lasu. Niestety te drewno z tych osik, niestety one nie generuje dużo drewna. Niestety, jakby to powiedzieć, jest mało drewna w drzewie. W związku z tym będziemy dzisiaj sadzili tutaj drzewa, które naprawdę dużo drewna generują, bo to sprawdziłem, tutaj miałem wiązy amerykańskie, tam gdzieś przy granicy i ściąłem taki jeden wiąz amerykański i on miał chyba 5000 litrów drewna. A tutaj żadne z tych drzew takich naprawdę dorodnych, na przykład coś takiego, ta osika to może, nie wiem, może z 1,5, może 2000 w całości, a tutaj były gdzieś takie wiązy, nieduże były, chyba nawet tutaj gdzieś, to było w tym miejscu, czy coś takiego, ściąłem i po prostu tam było chyba z 6000 litrów. Tak więc będziemy sadzili
dęby bo dęby bardzo dużo tutaj dadzą nam drewna i no zobaczymy. Generalnie chciałbym liściaste. Zresztą za chwilę to o tym jeszcze porozmawiamy, jak to będzie wyglądało, ponieważ no zimową porą też tu można sadzić. Jeżeli się nie mylę, nie ma w ogóle ograniczeń, jeżeli chodzi o drzewa, więc każda pora roku jest dobra, żeby ściąć i zasadzić. Zimową porą lepiej się to robi. Dobra, tutaj i tak będziemy czekali. O, właśnie odpiąłem przez przypadek. Będziemy czekali, nie wiem do której godziny, ale co najmniej godzinę. Tak więc najpierw zaczniemy od wywożenia tego drewna opałowego. I w ostatnim odcinku byłem taki zadowolony, że on się tak bardzo opłaca. Teoretycznie, kiedy sobie to wszystko poukładałem, to nie do końca tak jest. A sobie kilka rzeczy tutaj poukładałem. Autentycznie. I już mam pewien pomysł, jak tutaj będzie się sprawa z rozwojem, jak to będzie w ogóle wyglądało. Między innymi zdecydowałem, że gospodarstwo B to jest te, które będę chciał kupić. Zresztą za chwilę wam to może wytłumaczę, tylko musiałbym wam to pokazać. A więc troszeczkę będzie teraz teorii. Okej, podczepię sobie ten. Niech sobie pochodzi jeszcze ten ciągniczek. Czyli tak, sytuacja wygląda tak, że to może tutaj przejdziemy. Będę chciał po prostu zainwestować w te gospodarstwo. Dlaczego? Ponieważ tu jest piekarnia, a do piekarni potrzebne jest drewno, te opałowe, oczywiście też mąka, ale to młyn się kupi, bo ten młyn jest tutaj. I młyn chyba 350 będzie. No, troszeczkę będzie kosztował, ale młyn jest istotny tak naprawdę, bo tutaj te wszystkie zboża będzie można przerabiać. I jeżeli kupię gospodarstwo, to nie koniecznie z tą piekarnią, no ale ta piekarnia już będzie w obrębie gospodarstwa, tak więc będzie fajnie, można tutaj składować i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo, co jest istotne, na terenie tego gospodarstwa mamy również warsztat. Tak więc nie będę takiej prowizorki odstawiał jak teraz, nie? A wiecie, tutaj te warsztaty są istotne. Jest też punkt sprzedaży, tak więc to też jest istotne, bo warzywa będzie można tutaj sobie sprzedawać. Jest taki sklepik, tak więc zdecydowałem się, że to jednak będzie ten krok, no i to gospodarstwo jest tańsze. Druga istotna rzecz, zdecydowałem się, że w miarę szybko pójdziemy w winogrona. Bo owszem, ja tutaj zwróciłem uwagę, że ta winnica kosztuje jakieś kosmiczne pieniądze, ale żeby przerabiać wino, to wystarczy kupić tylko produkcję, a tutaj już nie ma jakichś dużych kwot. Tak więc wystarczy tylko to kupić. Natomiast jeżeli chodzi o winogrona, no to nie tylko one się znajdują na winnicy, ale chociażby tutaj na tym polu, tutaj są dwa poletka, w sumie to jedno się kupuje, ale mamy dwa, to dosyć drogo by było. Tutaj sprawdzałem, jest niby tanio, ale jest ciężko, pod górkę trzeba jeździć i tak dalej, więc tam chyba nie. Najprawdopodobniej albo to, albo, no zobaczymy, albo, będzie, zobaczymy. Tylko z tym na razie jeszcze się wstrzymam. Dlaczego? Ponieważ widzicie, tutaj są liście. I w związku z tym, że one nie zostały zebrane, we wrześniu najprawdopodobniej nie będzie tutaj winogron. Jeżeli one będą, to ja wtedy kupię to. A jeżeli nie, no to też kupię, ale wtedy trzeba będzie liście pozbierać i poczekać na aż cały sezon, nie? No i zobaczcie, tutaj te pole, wydaje mi się, jest spoko, bo jest tak łagodnie pod górkę. Jest tanie i jest blisko do tego miejsca, gdzie bym przerabiać mógł i produkował wino w beczkach. A beczki będziemy oczywiście robili tutaj, co nie? Tak więc to jest ten plus. Czyli drewno, które jest potrzebne mi do robienia, do wypieków, tak? Tutaj warsztat i beczki, które będę potrzebował, żeby tutaj produkować. Tak więc na razie mam tak to wymyślone. Jeżeli chodzi o tą opłacalność, dokładnie przejrzałem i jednak zdecydowanie opłacalność desek jest tutaj największa w porównaniu do tych innych rzeczy. Zobaczcie, ile one mogą kosztować, aż tyle. Ja na razie mam już dosyć dużo, ale cena jest dosyć mała, tak więc spokojnie poczekamy do lipca. Tylko że problem jest tego typu, że jak produkujemy tutaj deski, to ten las to jest połykany i podejrzewam, mi drewna wystarczy na jakieś 2 miesiące produkcji desek. Tak więc chciałbym dzisiaj sobie przetestować też beczki, bo zobaczcie, tutaj, o właśnie, tutaj już te ceny w październiku znowu wrócą powyżej, teraz będą już leciały. Jeszcze dzisiaj to sprzedam, bo mam, ale już jest to wyłączone. Ewentualnie będę magazynował te drewno, nie?
Chociaż, no, beczki też mógłbym to zrobić, bo beczki nie wymagają dużo, znaczy drewna. Znaczy drewno opałowe mogę zmagazynować u siebie na gospodarstwie. Natomiast będę chyba produkował te beczki chyba. Bo one nie wymagają dużo drewna, ale wymagają elementy metalowe. Zaraz wam pokażę, gdzie to jest tutaj. No właśnie, to trzeba będzie chyba zrobić. Najprawdopodobniej to jest aktywowane teraz, bo robimy deski, tak jak powiedziałem, a tutaj drewna nie będzie potrzeba, tylko to trzeba będzie. I tych beczek będzie z 3 drewna, jest 6. Jeszcze mamy te drewno opałowe, tak więc no chyba tak to zrobimy. Jeszcze miesiąc pociśniemy z tymi deskami, a później przejdziemy w te beczki. Ale dzisiaj chcę sobie przetestować te beczki. I tak zresztą będę jechał sprzedawać gdzie my jesteśmy? Tutaj musimy być. Będziemy sprzedawali właśnie te drewno opałowe, ale to... No dobra, najpierw musimy też jechać i zatankować ten ciągnik, co generalnie jest po drodze, ponieważ tankujemy tutaj, a tutaj mogę sprzedawać też te drewno opałowe. Najwyższa cena jest oczywiście w spółdzielni, ale w spółdzielni jest problem tego typu, dobra, pojedziemy sobie, że tam trzeba trochę pokombinować, żeby sprzedać. To znaczy się, że trzeba rozładować te palety wszystkie, bo ten punkt, ten trigger, gdzie rozładowujemy te wszystkie palety, jest na takim podejście i nie można tam chyba wjechać nawet przyczepą, tak żeby od razu z przyczepy zebrało. Chyba, że z jakimś autoloadem i tam przerzucić, nie? Ale ja tutaj nie ma żadnych autoloadów, nie? Tak więc troszeczkę to czasu zajmuje, żeby rozładować. No jest tam jakieś 10% więcej, to nic można by zarobić. Natomiast w tym miejscu, do którego ja teraz jadę, no to się rozładuje to automatycznie. Ale cena jest niższa. Jest niższa, tak więc... No ale i tak muszę jechać i zatankować ten ciągnik. Pojadę też do sklepu tym ciągnikiem, bo jak widzicie, przecież teraz Fiat stoi. Nie wiem, czy będę chciał kupić... Nie będę kupował sadzarki. Szkoda, że nie ma tej modyfikacji na ręczne sadzenie drzew, które pamiętacie w Farming Simulator 22 była taka modyfikacja, ona fajna. Tutaj niestety będziemy musieli sadzarkę kupić tą dużą, a ona wymaga 120 koni. Tak więc moje małe Lambo nie ogarnie tego, tak więc trzeba będzie Fiatem pojechać, ale to spoko. Spoko. Zrobimy sobie przegląd w tym. Jak się zakończy za godzinę ten przegląd, zobaczymy co tam trzeba. Nie podejrzewam, żeby w tym Fiacie się coś zepsuło. Jak poznałem bardziej tą modyfikację, to wiem, że raczej gdyby się coś miało zepsuć, to by było to już na kontrolkach wyświetlone, nie? Coś poważniejszego, nie? Tak więc, no ale zobaczymy. Jest czas. Kupiłem sobie taki przenośny warsztat, tak więc zrobimy to w taki sposób. I teraz tak, na tych zakrętach trzeba uważać, żeby nas nie przewróciło, bo jednak trochę tych palet stoi. I lecimy teraz sprzedamy te palety, ale oczywiście też musimy jeszcze zakupić paliwo, bo jak widzicie mało jest paliwa. Z tym paliwem to trzeba będzie... A dobra, pomyślimy. Aż tak dużo tego paliwa bez przesady tutaj się nie zużywa. Ten ciągnik, podejrzewam, on jest bardziej dobity od tego Fiata. Zobaczcie, jak on już ledwie co pod tą górkę podjeżdża. I tak się teraz będziemy nie wiem, jak odmienić. Będziemy powoli pod tą górkę podjeżdżali. Autentycznie. Tylko, że szczerze mówiąc też nie wiem, ile te palety ważą, bo tutaj one nie mają wagi jak gdyby. Tak więc ciężko mi powiedzieć, ile one ważą, ale no tak, będziemy jechali. Tutaj minusem tego rozwiązania i tego miejsca, gdzie ja teraz sprzedaję, gdzie jest kwestia tego, że to jest na tej górce i tutaj, żeby podjechać, to trochę czasu zajmie, ale dobra, i tak musimy tam zatankować i tak. Tak więc, no, będziemy jechali 6 na godzinę tutaj pod tą górkę nawet. Wreszcie się wczłapaliśmy na tą górkę. To jest naprawdę, ta górka dobija ten ciągnik maksymalnie. Tylko tak, dobra, teraz już na tyle, ale zawsze mam na tej skrzyżówce mam zawsze problem, czy w dobrym kierunku jadę. Tutaj ograniczenie nawet do 30, bo wjeżdżamy tutaj do tej wioseczki i teraz tak. Zatankujemy sobie, bo w sumie to jest najistotniejsze, żeby zatankować tutaj. To jest jedna rzecz. Dobra. W ogóle ten ciągnik, zobaczcie, on już 11 godzin tutaj przepracował. Tankujemy. Ile tutaj wydamy na ten tankowanie? Oczywiście jak sprzedamy to, tam troszeczkę odzyskamy, no ale to nie są już jakieś duże pieniądze.
Niemniej jednak jest to już ładnie załadowane, tak więc to wywiozę i tyle. To jest tak, wiecie, ktoś to też by... Bo ja ostatnio jak... po prostu jadąc z czymś takim, po prostu auto z ruchu ulicznego przestawiło mnie i po prostu było nieciekawie. Dobra, tu jest w sumie spoko taki punkt, z którego no jedynym dużym minusem jest to, że trzeba pod górkę podjeżdżać. Palety też można sprzedawać w piekarni. Też można, znaczy, czyli w tym gospodarstwie B. Tutaj mamy 2 kioski i w tym dużym kiosku można sprzedawać też te palety. Wow. Właśnie. Trzeba będę mógł cofnąć troszkę. Jest tutaj problem. Ej! Zobaczcie, jak przód mi podbija, co nie? Ej, chyba się kontrolka zaświeciła jakaś. O, nie wiem, czy widzicie. Taka pomarańczowa kontrolka mi się zaświeciła. To znaczy się, że jakiś podzespół w tym ciągniku jest zepsuty na poziomie 2. Tutaj wszystkie, jest chyba 4 poziomy uszkodzeń. Widzę, że pomarańczowa ta kontrolka się zaświeciła. To nie jest fajna informacja. Ponieważ ja ten ciągnik chciałem jeszcze wykorzystać dzisiaj. Żeby załadować wióry. Kurczę, nie mogę cofnąć w ogóle. To przyczepa mnie... Znaczy, teoretycznie powiem wam, że ten ciągnik naprawdę on ma takiego troszeczkę słabo mam moc, bo tą górkę rzeczywiście. Inna też sprawa, że ja nie powinienem na takich wysokich obrotach. Ja powinienem zredukować bieg i troszeczkę na niższych obrotach wjeżdżać, bo kilka razy jak wjechałem pod tą górkę, to może dlatego się tutaj wydarzyło. Dobra. Ten ciągnik na pewno sobie sprawdzimy, ale on musi jeszcze załadować nie wysłodki, bo akurat o Maze Plus rozmawiałem przed chwilą i o tych wysłodkach i nie wiem dlaczego. Fajnie tutaj by było, gdyby były Maze Plus. No, może będzie, zobaczymy kiedyś. Dobra, ale lecimy sobie teraz do sklepu, ponieważ w sklepie mam... Nie będę naprawiał oczywiście tego ciągnika, tylko że w sklepie chciałbym ogarnąć jeszcze sadzonki, kupić sadzonki i chciałbym te elementy metalowe zakupić również, bo jednak przetestujemy sobie produkcję beczek, bo tak jak powiedziałem, jak będę tutaj leciał tylko z deskami, to produkcja za 2 miesiące się skończy, bo już nie będzie drewna, natomiast ja nie chcę kupować dodatkowego lasu, skoro wiem, że problem z drewnem to nie jest to, że mam za mały las, tylko że po prostu te drzewa w tym lesie, które miałem, no to one po prostu mało drewna dają. To tak jak, wiecie, za mało cukru w cukrze, ale to jest prawda. Trzeba odpowiednie drzewa posadzić i tutaj będziemy dęby, najprawdopodobniej też wiązy, te amerykańskie sobie posadzimy. Generalnie chciałbym liściaste drzewa posadzić, chodzi o to, żeby zimową, czy tam jesienią, zwłaszcza były te odpowiednie też wizualne efekty, nie? No i te drzewa będę sadził, a przynajmniej te duże dęby będę sadził przy drodze, żeby one też po prostu ładnie też wyglądały, nie? I posadzimy je, jak będziemy sadzili sadzarką gęściej, a później przecinkę zrobimy tak za... Zobaczymy, one dosyć szybko rosną. Jeżeli Giants tutaj nic nie zrobił, nie pokombinował, to w następnym roku to one już będą takie potężne, nie? Tak więc co drugie sobie wytniemy i tyle, nie? A te dęby na pewno dużo drewna dają. Dobra, i dojechaliśmy sobie tutaj do sklepu, tak więc przed chwilą trochę zarobiliśmy, a teraz będziemy wydawali, ale to niekoniecznie będzie dużo, jeżeli się nie mylę. Ale zaraz zobaczymy. Teraz tak, może by ten ciągnik zostawił jednak? Załadowałbym... Nie będziemy. Na razie jeszcze tutaj pojeździ Lambo. No, to Lambo można trochę dobijać. Dobra, idziemy do sklepu i od razu w sklepie tak, po pierwsze tutaj zakupimy sobie, o właśnie to, te elementy metalowe, one 1000 kosztują. I jak widzieliście, tam jeden element metalowy na 6 litrów beczek, czyli 6000 litrów beczek z czegoś takiego jednego zrobimy, nie? No dobra, to jest kwestia taka testowa teraz, tak więc kupimy sobie jedną taką paletę. Jak tutaj zauważycie, to już pewnie być może co niektórzy wykombinują sobie tak, że w okresie zimowym można kupować tu w sklepie za 1000 te drewno opałowe, a sprzedawać za 1100 i tak dalej. No można zrobić, tylko że te 1100 to jest najczęściej właśnie w tym miejscu, gdzie jest ta
ta spółdzielnia i tam trzeba się namęczyć. Podobna sytuacja jest z tymi beczkami. Te beczki w sklepie kosztują 500, ale można chyba 2 razy do roku sprzedać je za wyższą cenę. Generalnie one są bardzo tanie przez większość czasu, natomiast są takie 2 chyba okresy, że możecie więcej. No i butelki są tutaj. Można też wino z butelek robić i chyba była fajniejsza rzecz. Tylko, że to na pewno trzeba kupić, a to możecie sobie zrobić. I to jest dlatego, być może te beczki są droższe. Może o to chodziło. A może chodziło też o to, żeby one nie były tutaj za tanie, bo wtedy byście kupowali i byście sprzedawali gdzieś tam, nie? No, to jest... W sumie powiem wam, że na tej mapie całkiem nieźle jest zrobiona ta produkcja. W tym sensie przemyślane są te produkcje. Teraz tak, idziemy oczywiście do sadzonek. Tu jest drewno, to pola, czy to można... Nie, to nie tutaj. No sobie znajdziemy gdzieś te sadzonki. I teraz tak, bo tutaj są chyba 2 rodzaje tych sadzonek, jeżeli się nie mylę, bo mamy 2 sadzarki. Tak, to nie te, bo tu jest ich 240 takie. Czyli tak, wiąz amerykański. Ja chyba kupię ze 2 palety, tylko nie chciałbym za dużo tego kupować, bo na tą przyczepę dużo nie wrzucę. Dobra, kupimy. Dobra, to ze 2, a dębów chciałbym więcej. Dobra, i osiki nie. Właśnie nie, bo osikę mam i z tego nie ma w ogóle nic drewna. Z tego buku również nie ma. No, buk nie jest taki zły jak osika, ale osika to jest katastrofa. Tą brzozę, ale to ma jakieś dziwne gałęzie i w ogóle klon. Właściwie to mógłbym spróbować. No, może sobie tam najprawdopodobniej kupię, ale dobra, dzisiaj nie będziemy eksperymentowali, dzisiaj weźmiemy pewniaki, które szybko rosną i tak dalej. Gdzie sosny to też nie będziemy takich brali. Sosna zwyczajna też na pewno nie, bo to rośnie w cholerę długo. Dobra, dęby, zdecydowanie i ich kupię, tylko żebym te 4 palety, tam 2, 7 palet, dobra, powinniśmy zmieścić. Dobra, tak więc kupujemy te dęby. No i niestety będziemy musieli sadzarkę taką standardową również kupić. Ale tutaj, dobra, już kupimy teraz, będąc, frezarki nie będę kupował, ponieważ no 27 000. No dobra, i tak trzeba kupić, ale z finansowaniem chyba to weźmiemy, tak? Finansowanie, weźmiemy sobie to na rok. Okej. I tyle. Mógłbym to wynająć, ale dobra, bo ja mam zamiar to teraz trochę posadzić. Nie będę sadził tego wszystko, tak wiecie, od razu, tylko jak będę miał trochę więcej czasu, tam sobie pojadę i tyle. Bo trochę dużo jest tego miejsca, i trzeba jeszcze dużo tych pniaków pousuwać. To jest dużo roboty przy tym. Dobra, i teraz będzie dużo roboty, żeby to załadować. Jeszcze... No dobra, ale sobie postawimy przyczepkę i załadujemy to wszystko. Mam i tak godzinę, bo ten remont, znaczy ten przegląd tam trwa, tak więc i tak tego ciągnika nie będziemy mogli podłączyć. Chociaż nie, no wiory mógłbym wywieźć, to prawda. Ale mi intryguje tutaj ta kontrolka. Zwiększyłem sobie troszkę tempo tutaj upływu czasu, bo oczywiście ciekaw jestem, jakie będą tam wyniki. Chociaż podejrzewam, że raczej powinno być ok, bo tak jak widzicie, tam nie było żadnych informacji, że coś jest zepsute, a w tym ciągniku mam pewność, że coś jest zepsutego. Natomiast ten ciągnik nie jest aż tak ważny w kontekście prac polowych, które za chwilę się zaczną już w marcu. Chociaż z drugiej strony, no w sumie ja mam posiane. Nie, no muszę głęboszować jedno pole po słoneczniku, bo tam nic nie zrobiłem. Dobra, i teraz tak, tutaj się wjeżdża? Tak, tu się wjeżdża. Szczerze mówiąc, to na gospodarstwo też będę musiał pojechać, bo kury tam mają mało już zboża i też muszę tam właśnie między innymi, ale to przyczepą mogę też pojechać, bo to niekoniecznie potrzebuję tura. Nawet ewentualnie mogę sobie załadować też, nie wiem tylko czy tym moim wozidełkiem będę mógł przewieźć ziarno dla zwierząt, znaczy dla kur. Kwestia jest tego typu, że ja nie mogę teraz, znaczy zapisać grę mogę, tylko że jak wyjdę z gry, to chodzi o to, że jak wejdę z powrotem, to mi się zresetuje ten mój niby przenośny warsztat i on będzie stał u mnie na gospodarstwie, nie? Problem jest tego typu, nie byłem go w stanie postawić tutaj na tym gospodarstwie, tutaj gdzie jest, gdzie mamy ten, nie patrzcie, ja tak dziwnie poukładałem, ale tak szybko się układało. Nie byłem w stanie tutaj postawić tego warsztatu tutaj, gdzie jest tartak, ponieważ ten teren, tak jak wiecie, to nie jest mój teren. Ja tutaj nie mogę nic na tym postawić. Nie wiedziałem o tym. Nie wziąłem tego pod uwagę, tak więc no niestety, nie mogę.
I tego typu sytuacja jest. Dobra, tych sadzonek, to ja nie wiem, czy ja będę chciał je teraz tutaj rozładowywać, tylko raczej cofniemy. Gdzieś tutaj, powiedzmy sobie, cofniemy. Przyczepkę. W sumie to będę chciał wióry jeszcze załadować. Dobra. Teraz się zastanawiam, czy potrzebne jest tutaj przeoranie przy sadzeniu. Już dawno nie sadziłem tego. Nie dziwcie się, że takie mam dziwne pytania. Dobra, to wrzucimy sobie tutaj. I od razu produkcję też zmienimy. Dobra, okej. Zatrzymamy sobie, niech ten ciągnik pracuje. W ogóle ile tu jeszcze czasu zostało? Sprawdzimy sobie to, bo... No, tu jest trochę zabawy z tym... O, tutaj. R. I napraw... A, 10:20, czyli... No, za 15 minut. Dobra, to teraz pobiegniemy sobie... Nie, za 15, za 5 minut. Tak więc teraz sobie pójdę, bo widzę, że tutaj deski się produkują i sobie zmienimy to, przestawimy to teraz, dezaktywuj i... O właśnie, bo zobaczcie, tutaj będzie ich mniej. Ja chcę zobaczyć w ogóle, jak to będzie wyglądało, nie? Bo tutaj też te drewno opałowe będzie robione. Dlatego, jak widzicie, te drewno opałowe może nie jest jakoś tak wybitnie cenne, ale jest potrzebne właśnie do tego, żeby dlatego cisnę w tą piekarnię. Wiecie, o co chodzi. Bo sprzedawać to tak te drewno opałowe poza zimową porą, to tak nie za bardzo. Naprodukuje się tego w cholerę, a więc lepiej, żeby właśnie autentycznie. Tutaj będziemy musieli być piekarzami, autentycznie. Bo nawet przy tym, nie? I to też. I co istotne, tylko 3 drewna a tu mamy 7200 tych cykli, nie? Czyli nie 72 000 miesięcznie, tylko o wiele mniej. Bo tak jak powiedziałem, tutaj w 2 miesiące leciliśmy, chociaż nie, no teraz mam 77 000 tutaj, czyli całkiem nieźle, nie? No i dobra. No tutaj trochę leży, ale powiem wam, autentycznie to nie jest dużo drewna. O, mogę to podnieść? W ogóle mogę? A nie, nie mogę podnieść, dobra. Myślałem, że mam ekstra siłę włączoną. Dobra, i teraz tak. Włączymy sobie chyba pilarkę. I plan jest taki. Tutaj blisko obsadzimy sobie dęby. W tym oto miejscu. Tutaj, żeby było łatwo je tam wrzucać, nie? Jak widzicie, tą brzozę nadal zostawiłem. A tutaj już właśnie też widziałem, że trochę pousuwałem te pnie. No nie będę używał jakiegoś, nie będę frezował, jeżeli mam lumberjack, nie? No, a w lumberjacku też możemy frezować. Nie, tutaj chyba wszystko nawet. Tutaj jeszcze sobie włączyłem tą opcję, żeby jak frezuję te pnie, usuwam te pnie, to żeby jeszcze generowały się wióry, żeby jeszcze na tym zarobić troszkę, nie? Jak już tutaj kombinujemy w taki sposób. I tak, drzewa też te dęby będę chciał posadzić wzdłuż właśnie tej drogi. Tak więc tutaj też będę chciał to zrobić i oczywiście tutaj, żeby ta skarpa, no to gdzieś mnie tutaj, bo te dęby będą takie rozłożyste, więc trzeba o tym też pamiętać. Ja tutaj też chyba już pousuwałem to, ale bez opcji z włączonym generowaniem. O właśnie, teraz mamy też te wióry, tak więc 10:20, już ciekawe, czy już się nie skończyło. To chyba powinien monit taki wyskoczyć, a może nie zwróciłem uwagę. To też trzeba będzie ogarnąć. Wióry też z tego zrobić. No dobra. Generalnie pomysł chyba wiecie jaki mam, że tutaj wzdłuż tych dróg będą dęby posadzone, żeby one ładnie wyglądały. Niestety nie mam tej modyfikacji, gdzie ręcznie można by sadzić, tak więc te dęby będą dosyć gęsto posadzone. Jak one porosną takie duże, no to... Ale to spoko, gdzieś tak, nie wiem, za rok przerzedzimy, co drugie wytniemy, wrzucimy do tartaku i będzie gicio, nie? Dobra, tutaj są gdzieś te pnie. Dobra, nie będziemy dzisiaj aż tak mocno tutaj ingerować. W sumie to wiecie co? Może te Lambo to już sobie przerobimy. Znaczy włączę sobie tak, bo ja tutaj myślałem, że będę jakoś dużo tych wiórów robił, ale nie, dzisiaj może nie wszędzie będziemy. Tutaj jest dosyć dużo pousuwanych tych pni, tak więc nie będzie to jakiś duży problem. Okej, tak więc, no tam jeszcze trochę zostało tego lasu, tak więc też do wycięcia jest. Na wiosnę nie mam aż tak dużo roboty, to też prawda. Dobra, włączymy sobie to ustrojstwo, bo trzeba to wywieźć. I teraz tak, nie wiem, czy tu się pokazał jakiś monit. Dobra, jeszcze raz cofnijmy. Jak to tutaj ogarnąć? Czy to już jest? Dobra, dobra.
R. Napraw. Aha. Czyli widzicie, brak awarii. Tak mi się wydawało, nawet najmniejszych awarii nie ma. Ale co jest istotne, pokazane jest, że jest zalecane w tym miesiącu konserwacja, nie? Czyli konserwację trzeba będzie zrobić. Tylko że konserwacja trwa tutaj co najmniej 4 godziny. Tak więc, no, później sobie ją zrobimy. Posadzę te drzewa, które mam. Zrobię tą konserwację. Dobra, już mam jakiś plan. Dobra, tak więc na razie sobie tak. Zrobimy tak. Tym ciągnikiem sobie cofniemy. Sprawdzimy ten ciągnik, jaki on jest zepsuty. Co jest w nim nie tak. Tak dalej. Okej. Gdzie my sobie postawimy? To żeby... A w sumie tutaj na środku może stać. Chciałbym zobaczyć, jak te beczki się będą produkowały. Dobra, stawimy ciągnik tutaj. O, stój. Wyłączymy go i sprawdzimy, jak on się tutaj... To trzeba tutaj naprawić. Hydraulika. Chociaż no, trochę mocy brakuje w tym ciągniku, to trzeba przyznać. Dobra, tylko tak. Ten... A dobra, temu na zimnym pociśnie. Zobaczcie. Podejrzewam, ten ciągnik, ten Lambo, z racji tego, że ma już 11 godzin i często właśnie tak był podjeżdżany. A, tam kawałeczek nie będę, tu tam kawałeczek podjechać, tyle, nie? Więc tak to jest. I teraz tak. Tutaj sobie zrobimy. Tu jest ta strzałka w tym kierunku. Jeszcze raz, cofnij trochę. No trochę kombinowania jest z tym. Dobra. Ale zawsze lepiej niż tam... O, w sklepie mógłbym też go naprawić, sprawdzić, tylko że wtedy... Warsztat jest otwarty, konserwacja, przegląd, godzinkę, jedyna, w pół do 12, okej. No i tyle, tak to jest, fajnie. Teraz lecimy i sprzedamy te wióry. Wióry będę sprzedawał w biogazowni. Właśnie, ten rębak, sprawdzimy czy... Bo mi się wydaje, że... Chociaż nie, no odpalimy go. Bo wiecie, jak on jest zimny, to ciężko go odpalić. Widzicie? Nie odpalił. O, teraz odpalił, za drugim razem. To w ogóle. Dobra. Nie, żadna kontrolka się nie świeci. Oprócz tego, że jest zimny. Dobra. Wyłączymy go. Czyli chyba jest spoko. Dobra, lecimy tym Fiatem. Niedaleko mamy tutaj miejsce, gdzie będziemy mogli sprzedać te wióry. Można do BGA sprzedawać, ale te BGA jest dosyć... Dobra, zobaczymy. A więc lecimy, bo tu jest w sumie niedaleko te BGA, tak więc fajnie. To tak powolutku. Okej, tym gracikiem. Okej. Dwójka, hej, chyba za szybko przyspieszyłem ten czas. Nie no, a dobra, możemy tak przyspieszyć troszeczkę, bo autentycznie jestem ciekaw, jak to będzie. A dobra, tutaj trzeba w dwójkę wrzucić mu. Bo on ma jeszcze ręczną skrzynię w ogóle, tutaj to w ogóle jest jazda. W tym sprzęcie to jest. No trochę kurczę za wysoko wrzuciliśmy, ale dobra. Dotoczy się. I tu jest ta biogazownia. Tej biogazowni w ogóle nie planuję kupować, ponieważ to jest, będę traktował jako dobry punkt sprzedaży. Natomiast biogazownia, jak dobrze wiecie, jest częścią gospodarstwa C. Tak więc tak to będzie w przyszłości. Tak więc nie ma sensu tutaj wydawać 2,5 miliona na biogazownię, skoro wiem, że ta biogazownia... Znaczy mogę mieć mniejszą biogazownię. Dobra, teraz sobie przelecimy tędy. Ale fajnie wygląda. Naprawdę, rewelacyjnie wygląda ta biogazownia tutaj, nie? Jeszcze nigdy nie widziałem tak ładnie zrobionej biogazowni jak tutaj. W kilku miejscach można zrzucać różne tam rzeczy. Tutaj w różnych miejscach. W sumie mógłbym tutaj też rzucać, ale nie, tam trzeba cofać. A tutaj jest chyba też tak ładnie. Jeżeli się nie mylę, bo tutaj raz też przywoziłem. O właśnie, w tym miejscu. Można zrzucić to. Nie no, rewelacyjna. Ta biogazownia jest najładniejszą biogazownią, jaki kiedykolwiek widziałem na jakiejkolwiek mapie do Farming Simulator, nieważne którego. Zobaczcie, jak to wszystko jest ładnie wkomponowane, nie? Dobra, tutaj dojeżdżamy. Jeszcze jest ta fajna belka, że już wiesz, że okej, tutaj już nie musicie dalej cofać. Dobra. Jest tutaj dużo tych szczegółów na tej mapie. To mi się podoba tutaj. Wysypujemy sobie. No, na tych wiórach troszeczkę się zarobi. Okej, one są takimi odpadami troszkę. I akurat na wiórach to tutaj się
całkiem nieźle zarobi. Więc jak te dęby będę miał, bo mam ten rębak, to pewnie też będziemy tutaj więcej produkowali tych zrębek. Zresztą zrąbki będę najprawdopodobniej wykorzystywał w produkcji kompostu. O, jeszcze pomyślimy. No i zobaczcie, 21 000. Całkiem nieźle, nie? Chociaż na to poszło dosyć dużo tych drzew, tak jak powiedziałem. Ani one drewna nie dają, ani zrębek, tak więc trochę jest beznadziejne. Ale tutaj jest naprawdę fajna. Zobaczcie, jak to wszystko fajnie wygląda. Chociaż, szczerze mówiąc, chciałbym kupić te BGA, bo one jest po prostu ładnie tutaj wygląda i chciałbym kiedyś tutaj popracować z tym BGA troszeczkę, ale to jak wiem, że kiedyś kupię gospodarstwo C, no tak się troszeczkę zastanawiam, czy jest to sens, nie? Zresztą tutaj podejrzewam na tej Etrurii to posiedzimy sobie z rok. Bo tutaj naprawdę te wszystkie miejsca są bardzo drogie, te miejscówki. Ja tutaj nie wrzucam aż tak często te odcinki, ponieważ no jest dużo rzeczy do roboty tutaj. Nie, no ten las wycinać to jest jednak na live'ie chyba ze 2 godziny wycinałem. To jednak dużo czasu zajmuje to, nie? Dlatego też duże teraz drzewa będę sadził, żeby się nie pieprzyć za przeproszenie z tymi osikami, które są beznadziejne moim zdaniem, jeżeli chodzi o to, o opłacalność. Zdecydowanie dęby są fajniejsze pod tym względem. Dobra, nie wiem, gdzie sobie tego grata zaparkujemy. Dobra, chociaż nie, bo mi tutaj chociaż jest 70 000 litrów mam drewna, a tak jak powiedziałem, przestawione jest teraz na produkcję beczek, tak więc niekoniecznie będę potrzebował. Dobra, na razie sobie tu, cyk, niech sobie stoi. My w tym momencie trzeba będzie... Tego muszę zapalić silnik. Nie rozumiem. Dziwne. Nie mogłem wyjść z tego. Wyobraźcie sobie, że nie mogłem z niego wyjść. Dlatego musiałem się tabować. Teraz tak, odczepimy sobie ten maszt. Ten maszt... Aha, no bo go naprawiłem. Niego się nie naprawia tutaj za pomocą tej... nie jest traktowany jako pojazd. Dobra, tylko tak. Jego trzeba chyba... On stoi tak w takiej pozycji, nie? To fajnie, zaraz się przewróci, jak zdążycie, nie? Będzie tak stał. Gdzieś go będę musiał w takim miejscu go postawić, żeby... Tutaj się na pewno przewróci, dobra. Czekamy, aż ten ciągnik tu jeszcze popracuje troszkę. Nie wiem, czy słyszycie, jak te blachy tutaj... Co nie? Te dźwięki. Albo mam takie omamy, albo mam takie wrażenie, jakby te blachy tutaj w tym ciągniku tak, kurczę, hałasowały, co nie? No tak to jest. Czy mamy jakieś kontrakty? Aktualnie z kontraktami jest trochę słabo, bo mamy tylko zasiew, uwaga, bawełnę można sobie siać. Jest jeden z orką, ale to sobie odpuścimy. Czy coś tu można? Marchew, obornik, kamienie można by dorzucić. Ale nie mam tych kamieni. Tak więc zostawimy. No, nagrzałeś się? Dobra, podjedziemy sobie i chyba ten maszt oprę o budynek, żeby on się nie przewrócił. Ja go będę jeszcze wykorzystywał. Może nawet dziś, chociaż nie, dzisiaj czy nie. A postawimy go tutaj. Olgo! Ale nie tak. Nie tak postawić powinieneś go. Dobra. Próbujemy go opuścić. Bo tu na prostym jest, nie? Chyba się nie przewróci. Tak krzywo trochę stoi. Dobra, lecimy po... Tak, no będę musiał tak. Przetestowany jest ciągnik, znaczy sprawdzony. Wiemy... Ciąży. Wiemy, że należy tutaj zrobić konserwację. No to zrobimy tutaj najprawdopodobniej, ale to jak skończymy robotę. Natomiast teraz lecimy sobie na gospodarstwo, przepraszam, do sklepu. Przy czym jeszcze tak, zatankować należałoby. Zdecydowanie zatankujemy. Lecę sobie, jeszcze chyba będzie coś takiego, że kupię sobie skrzynkę z dębami najprawdopodobniej. Załaduję też na tą sadzarkę i z powrotem tutaj wracamy. Widzę, że śnieg może zacząć padać. A to ciekawe. Zobaczcie, kończy się tutaj zima, a śnieg może padać. To jest dosyć ciekawa sytuacja. W sumie nie wiem, po co tutaj przyjechałem, skoro mam te dęby wrzucone.
Tak więc od razu sobie lecimy. Trochę przyspieszony jest ten czas, ponieważ no jestem ciekaw, jakie tam Lambo miało uszkodzenia. Z drugiej strony, zobaczcie, jest 9,9 motogodzin. Dlaczego jeszcze nie chcę robić tej konserwacji? Ponieważ jak będzie 10, to wtedy będę każde 5 motogodzin robił konserwację tutaj na tym Fiacie. A w międzyczasie mi się jeszcze zostało tam, nie wiem ile tutaj, 10 minut, to zdążę posadzić sobie te dęby. Nie wiem, czy to jest 10 minut, no na razie jest 9,9 godziny. I tyle, nie? O, ale fajnie tutaj się ciężko jeździ. I teraz tak, dęby mam zamiar posadzić... To są dęby? Sadzonki, ale czekajcie, to po liściach. O! Coś... Ej! Jest załadowane? Bo zobaczcie, to tak dziwnie. Dobra, się przemieszczę, nie mogę cofnąć. Troszeczkę ciężko jest, dobra. Okej, czyli tak, sobie podjedziemy. Może nie aż tak blisko tej siatki, bo jednak one duże będą, te drzewa i później ta korona. Z jednej strony to nie jest fajny pomysł, żebym tutaj posadził te drzewa, bo one później będą mi przeszkadzały przy ściąganiu innych drzew, ale jeżeli dobrze pamiętam, to dęby po prostu bardzo szybko rosną. A przynajmniej, jeżeli Giant nic tutaj nie zmieni w międzyczasie. Tak więc, no zobaczymy. Włącz, dobra, włączymy. Ale tutaj jest tych opcji, ja cię kręcę. Popuścimy. No i możemy sobie lecieć. Dobra, fajnie będzie, bo będzie widać w ogóle te sadzonki, czyli jedna, drugie. Okej. Trzecie i tutaj takim łukiem. No, weźmy czwarty, dobra. Tutaj sobie objedziemy. Jest piąty i tutaj powiedzmy dotąd. I tutaj też te dęby. My już polecimy tak dookoła. Będą sobie rosły. Gdzieś na zewnątrz będę musiał jakąś wysoką sosnę też postawić. Coś takiego, żeby... O, to też jest dobry pomysł. Też w odpowiednim miejscu jakieś takie wysokie drzewa, żeby do nich liny przyczepić, nie? Dobra. Tutaj podniesiemy. I teraz tak. Tutaj sobie cofniemy. Jak jest wałek włączony, to tak dziwnie... To niby tutaj mam takie wrażenie, że hamulce tutaj nie działają tak za bardzo. Ale dobra, przecież sprawdzaliśmy i niby jest sprawny ten sprzęt, co nie? Dobra, cofnijmy tutaj i... Gdzieś... Chociaż widzę, że te dęby dosyć nie są aż tak gęsto sadzone, tak więc... Może i dobrze będzie. Chyba jest odpowiedni taki... Nie. Jest okej. Dobra, tylko że tutaj sobie posadzimy i tych dębów tutaj raczej nie będę chciał usuwać. Bo one będą, wiecie, takie, że w tym sensie, że one są ładne. Będą robiły tutaj klimat w tym sensie, nie? Okej. Chociaż wiecie co? Na tej mapie są również wierzby. Jeżeli się nie mylę. Ale one chyba nie ma sadzonek wierzb. Je trzeba chyba posadzić. Znaczy w tym sensie, że w sklepie, nie? Dobra, czyli pierwsze ogarnięte. Wyłączymy to. O, ale tutaj są ekstremalne warunki. Fajnie, bo akurat widać te liściasy. To jest ciekawe, bo jest przecież zima. Na tych sadzonkach są liście. To nie? Okej. Więc efekt sezonowy ich nie chyta. Podejrzewam, a może dopiero za jakiś czas chyci. Dobra, lecimy sobie tutaj. Tutaj może bym gdzieś posadził jakiś... Dobra. Nie wiem, czy to jest mój teren. To już jest też tego typu sytuacja. Tutaj przy tej drodze też posadzimy... No będzie tego troszkę do ogarnięcia. 11:26. Teraz tak, nie chcę... Nie wiem, co ja tutaj zabiorę z tej przyczepy. Nie chcę ryzykować, że... Chociaż dobra, jak będą wiązy, to... Chyba wiem... Ojoj, 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 dobra. Panika. Zepsułem. Zaraz zobaczymy, jakie to są drzewa tutaj. A dobra, widzę. Od tyłu są dęby, tak więc można... Po liściach to widać od razu. Tak, wiązy amerykańskie są z przodu. O, się władowałem tu. Zobaczcie, jak mi fajnie... Jaki mam duży obciążnik i zobaczcie, jak mi jeszcze podbija przód, nie? Dobra, okej. Dobra, nie będziemy wyłączali. Nie ma sensu. Idziemy sprawdzić, jak wygląda tutaj sytuacja. Ej,
Nie tak, Anton. Teraz. No, przestrasz się. Co tu jest? A nie tak. To tak. Napraw. Brak awarii? A może to chodziło o tym serwisie, że to serwis wymagany jest? Wiecie co? Ja coś tutaj nie wierzę. Autentycznie. Coś nie wierzę, żeby ten ciągnik chyba coś mnie oszukuje tutaj. Znaczy, nie wiem, czy ten warsztat, bo zobaczcie, tam jest jakaś... A może to jest... Może to jest... To jest właśnie... Jakby powiedzieć... Może to wskazuje, że po prostu serwis jest tak potrzebny. Bo jest wymagany tam, zdecydowanie. Czyli co, ten ciągnik? No dobra, jest godzina, posadziłem troszkę, tutaj zrobimy od razu ten serwis w tym ciągniku i tyle. Tylko tak, żebym później nie zasejwował grę i wiecie, no trzeba będzie chyba przyspieszyć sobie rozgrywkę tutaj, zdecydowanie. Ja byłem przekonany, że tutaj znaczy ja mam takie wrażenie, że ten pojazd jest. Coś jest z nim nie tak, bo on jest troszeczkę taki... Coś z nim jest nie tak. No ale zobaczcie. Chyba, że tak, zrobię tą konserwację i mimo tej konserwacji pojadę na przegląd, ale do takiego prawilnego warsztatu, a nie do takiej popierdółki jak tutaj mam. W ogóle nie wiem, czy ta konserwacja... W ogóle oryginalne części weźmiemy sobie, nie? Części zamienię, nie? Oryginalne. 4 godziny, 400 zapłacimy. No dobra. Trzeba. O, fajnie, że się wyłączyłem. Więc znowu trwa przegląd. Okej, czyli tutaj... No jest 10 godzin również. Dobra, polecimy tym. Dobra, polecimy z tym, zasadzimy to, co mam tutaj. Już wrzucone i teraz sobie też poczekamy i tyle. Akurat tak wyszło, no ale dobrze, jest luty, tak więc jeszcze nie mamy tych prac polowych i cały czas są jakieś doświadczenia. Szczerze mówiąc, muszę ogarnąć, co oznaczają poszczególne te lampki, powiedzmy, tak? Jak się zaświecą, żeby wiedzieć od razu, o co chodzi, nie? Żeby nie było paniki. Dobra, teraz tak. Fajnie widać te sadzonki i dobrze, że nie ma efektu tam sezonowego, że... Bo tak to widać, że są zielone i tak jeszcze żarówiaście i widzę, gdzie skończyłem sadzenie tych dębów. No i lecimy sobie dookoła z tymi dębami, chociaż nie wiem, czy... No dobra, jeszcze później sobie pomyślimy, bo najprawdopodobniej gdzieś chyba te sosny trzeba będzie wysokie poustawiać. Chociaż z drugiej strony raczej nie będę potrzebował tutaj w tych miejscach, nie? Bo tutaj będę stawiał przecież tą wieżę, nie? Ten maszt, więc nie będzie chyba potrzeby. O, nie do tyłu! To szczęście, to jeszcze drzewa nie mają kolizji. Dobra. Puścimy. No i lecimy sobie. Z tą sadzarką. Objedziemy tutaj. Okej. Ciężarówką chyba przyciągnę ten rębak. I tutaj ten rębak trzeba będzie... tym rębakiem trzeba tutaj będzie zrobić te wióry. Tak więc te 4 godziny nie będę czekał za bardzo. Tylko, że jest kwestia tego typu, że do tej ciężarówki nie mogę za bardzo tych wiórów rzucić. Autentycznie. Ale mogę zrobić tak, że te wióry wysypię na ziemię i później z ziemi je wrzucę. No niestety, tak to jest. Nie wiem, coś z tą ciężarówką jest tak, że rębak nie jest w stanie tam wrzucić na tą przyczepę. Jak gdyby ten punkt, że to jest przyczepa gdzieś jest z przodu, i to tak jakoś dziwnie wygląda. Autentycznie. Nienaturalnie. Dobra, tutaj sobie jeszcze objedziemy. Mamy już te 10 godzin, tak więc... Okej. Tędy. A widzę, że tu są jeszcze pnie do ogarnięcia. No to też to będziemy musieli powycinać. O, z tej strony jest dużo tego, tak więc widzę. Okej. Jest tutaj. Wiecie co, ja miałem taki pomysł ale to uwaga, tylko przez chwilkę. Miałem taki pomysł, żeby tu pole zrobić z tego. Zobaczcie, jakie to jest nierówne. Szybko mi przeszło. Tak mówię, nie, to zły pomysł jest, zdecydowanie. O! Tutaj chyba się nie uda. Trzeba będzie to pilarką zrobić. Czyli włączamy sobie pilarkę. Ale w trybie hardcore. Aha, czyli muszę sobie chyba teraz ten ekstra siłę wziąć.
to wtedy usuwamy to w taki sposób. O, właśnie. No i te też sobie to pozbieramy. Tutaj i tu jeszcze widziałem coś przed kołem, nie? Nie było tutaj? Jakieś omamy miałem. Dobra, to jeszcze tylko to dosadzimy. Zjeżdżamy na gospodarstwo. Przewiniemy sobie ten czas o 4 godziny i tyle, nie? Dobra, jest. Wyłączamy. O, ale tu się ciężko jedzie. Jaka jazda. Dobra, spadamy na gospodarstwo. Teraz tak dziwnie wygląda, bo tutaj nie ma lasu, nie? Tak więc, wiecie, chodzi o to, żeby też nasadzić tutaj tego lasu, żeby nie było tak jakoś niefajnie, nie? No ale na to mam jeszcze czas. W marcu nie będę miał dużo robót. Fakt, że będę musiał nawieść, to prawda. To jest, trzeba będzie nawieść. Ale, no i w sumie też będę musiał uprawić. To właściwie to jeszcze nie wiem, co tam po tym słoneczniku zasiejemy. Wypadałoby jakieś zboże, bo jeżeli chcemy iść w młyn, no to wypadałoby, nie? Tutaj jeszcze jest jedna rzecz, będę musiał sprzedać i chyba to za chwilę ciężarówką pojadę i sprzedamy rzepak, chociaż w lutym niekoniecznie to by był dobry pomysł, ponieważ to jest chyba wyższa cena jest w marcu. Więc to sobie jeszcze z tym poczekamy. Dobra. Teraz tak. Z racji tego, że tutaj jest pełne 10 godzin, pełne 10 motogodzin, to sobie zatrzymamy i później sobie zrobimy tutaj też ten przegląd. To będzie 8, 19. No dobra, te dęby już posadziłem i to jest istotne, bo ważne, żeby one już zaczęły rosnąć, nie? I one już będą rosły i to już jest istotne. Natomiast pozostałe drzewa to sobie posadzę najprawdopodobniej już w marcu, bo tutaj trzeba będzie zrobić te konserwacje, nie? Powiem wam, że ta modyfikacja powoduje... A, mam silną rękę włączoną, to trzeba wyłączyć. Że ta modyfikacja powoduje, że no jest trochę niefajnie. W tym sensie, że jest troszeczkę kombinowania, ale to jest lepiej, nie? Że i to dopiero mam 2 teraz sprzęty, jak będzie na przykład 15 ciągników, tylko wtedy będę miał warsztat i po prostu wstawisz sobie na warsztat, a poza tym jak masz 15 ciągników, też nie podejrzewam, żebym miał tak, to jak jednego brakuje, to nie jest katastrofa, nie? A tutaj, jak jednego brakuje tego dużego, no to nic nie można zrobić, nie? Bo posadzić nie posadzimy, nie? A chcę, żeby tu o pełnych godzinach było. To, co zasadziłem, te 40 drzewek, to już mi wystarczy, bo to już rośnie i chyba teraz, wiecie co? Ja pójdę to powycinać te drzewa. Tak, zdecydowanie. Bo i tak nie mogę tutaj wychodzić z tego save'u. Tak, nie mogę wychodzić. Jak się to zrobi, to sobie zasejwuję wtedy i wejdę do gry i to mi wskoczy tam na gospodarstwie, czyli tym ciągnikiem trzeba będzie też pojechać na gospodarstwo. No chyba coś takiego. Oj, ale tu jest kombinowania teraz, autentycznie powiem wam. Zdecydowanie jest tego kombinowania. Teraz pójdę sobie, powycinam drzewka i jeszcze te pniaki pousuwam, bo całkiem niezłe pieniądze na tych wiórach się jednak dostaje. A to jest czas, tak więc zrobimy. Dobra, w tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że on się spodobał wam i te moje ględzenie jest, moim zdaniem, to jest naprawdę ciekawie. Nawet trudno mi nagrywać odcinki, bo po prostu niektóre rzeczy ja poznaję i jest taki efekt wow i teraz tak sobie myślę, jak to teraz rozwiązać, o co tutaj chodzi, nie? No więc ciężko to nawet... O! Aha! Czyli mam już! Dobra! Okej, ja sobie przypomniałem, bo właśnie jak stawiałem sobie ten warsztat, się zastanawiałem, gdzie by ten warsztat, bo nie mogę go postawić tu. I się szukałem miejsca, czy mogę go postawić gdzieś na swoim polu. I jest tutaj, dobra, to już wiem, jadę z tym Fiatem i tego Fiata tutaj będziemy ogarniali, co nie? No i fajnie. W sumie to jest może i dobry pomysł, żeby gdzieś sobie postawić taki punkt. Co nie? Nawet tutaj nawet. Okej, dobra. Przez przypadek dobrą rzecz zrobiłem, dobra. To tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę o łapkę w górę i zapraszam na kolejny. Pozdrawiam, Anton. A teraz jadę tym sprzętem od razu i tutaj zrobimy przegląd. Znaczy nie przegląd, tylko konserwację.